Trylogia składanie FNAF 4 zmierza do końca i dzisiaj łączymy ze sobą ostatnie puzzle. Dla przypomnienia zadałem 3 pytania. Pytanie pierwsze. O czym opowiada FNAF 4? Tylko i wyłącznie o płaczącym chłopcu. Jeśli mamy zamiar rozwiązać tę grę, to na tym musimy się skupić. Każdy element, każda postać znajduje się tutaj tylko po to, żeby omówić losy chłopca. Przeszłość, traumę przez trąbych robotów, teraźniejszość, urodziny, ugryzienie i śmierć. Przyszłość, ducha, który zapomniał wszystko co pozytywne i ciągle wspomina najgorsze chwile swojego życia. To wyjaśnił pierwszy odcinek. Pytanie drugie. Czym są koszmarne animatroniki? Traumą tego chłopca. On wierzy, że wielkie roboty chcą go skrzywdzić, ale coś jest w tych lękach nie tak. Nie boi się zabójcy, Spring Bonniego, a za to boi się zabawy z plusztrapem. Nawet nie pluszaka. Zabawka może siedzieć na krześle bez ruchu, a on boi się tej przegranej. To nie jest normalne. To iluzje, kłamstwa Williama Aftona, które teraz duch chłopca ciągle widzi w koszmarach. O tym mówił odcinek drugi. Dzisiaj zostało już tylko pytanie trzecie, czemu teasery FNAF 4 mówią o The Bite of 87? Innymi słowy, jak FNAF 4 łączy się z resztą serii, jak dokładnie wygląda przyszłość chłopca? To ostatni element układanki, więc szykujcie się na dużo odważnych teorii i nowych punktów widzenia. Coś z tego wyciągniecie, nawet jeśli nie ze wszystkim się zgodzicie. Kogo nawidza Bite Victim? Nikogo, ale też wszystkich. Wracamy do przyszłości. Historia Bite Victima nie kończy się na śmierci, bo gra zamyka się słowami złożę cię do kupy. Zakończenie ma jasne przesłanie. Umierasz, ale to jeszcze nie koniec. Umierasz, ale wciąż trzeba cię naprawić. Twoja historia trwa dalej. Jeśli wciąż macie wątpliwości, Scott dał nam wskazówkę 4 gry, 1 historia. Musimy połączyć FNAF 4 z resztą fabuły, żeby tą grę zrozumieć. A reszta fabuły to tutaj jest przyszłość, wydarzenia po śmierci chłopca. Scott użył też FNAF World, żeby połączyć słowa złożyć je do kupy z The Happy's Day, który dzieje się 40 lat po śmierci chłopca. Dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że ktoś złożył go w końcu do kupy. Zanim to nastąpi, Bite Victim będzie ciągle powracał do najboleśniejszych dni swojego życia. Przyszłość, czyli los jego duszy, jest bardzo ważna w historii FNAF 4. Jeśli spojrzycie na FNAF 2, to Bite Victim siedzi gdzieś tam w rogu i trzeba go znaleźć. No i nie można tutaj powiedzieć prostego chłopiec nawidza tego a tego i koniec, bo to za mało. Jaką historię FNAF 4 próbuję opowiedzieć? Jaki jest cel Bite Victima w tej serii? Podzielę to na 2 części. Najpierw omówimy sobie słowa I will put you back together, żeby zrozumieć kształt jego duszy, a potem spojrzymy na wskazówkę Scotta 4 Games, 1 Story, żeby wyjaśnić, jak dokładnie chłopiec wpływa na resztę serii. A więc przyszłość. Jak wygląda dusza płaczącego chłopca? Jak funkcjonuje? Jak bardzo jest świadomy? Na te pytania odpowie teoria Shatter Victim. Za mało się o niej mówi, niewielu youtuberów się o nią w ogóle otarło, a bardzo porządnie wyjaśnia tego ducha. Pierwszy argument: jesteś zepsuty, złożę cię do kupy. Jeśli mówimy o losie, o duszy chłopca, to mówimy o tych słowach tutaj. Wyjaśniają, co się z chłopcem stało, jak go naprawić? No, robią to w dosyć zagadkowy sposób. Shatter Victim rozumie to jako części ugryzionego chłopca. Chodzi o to, że trauma rozbiła jego duszę na kawałki i on naprawdę jest zepsuty. Dosłownie trzeba złożyć go do kupy. Dusza płaczącego chłopca jest w kawałkach rozrzuconych po kątach. Nie znajduje się w żadnym konkretnym miejscu, a jego części tułają się po całej fabule. Stąd puzzle w tle. Reprezentują duszę, którą bardzo trudno złożyć, bo ich części są pogubione między meblami. Jest wszędzie. Wiemy jednak, że chłopiec zmarł w szpitalu z dala od Freddy's. Jak więc jego części tutaj trafiły? Drugi argument. To moi przyjaciele. Syn Williama jest mocno związany z postaciami z Freddy Fazbear's Pizza i nawet pomimo traumy wciąż pamięta swoich zmyślonych przyjaciół. Na to też Shatter Victim zwraca uwagę. Mówi, że dusza płaczącego chłopca podąża za tymi przyjaciółmi. Przykleja się do rzeczy, które ich przypominają i kawałek po kawałku trafia do Freddy's. Nie musi cały tutaj trafić, o to właśnie tutaj chodzi, ale jego duch jest w pizzerii obecny. Kręci się bez celu, bez radości. Wkrótce jednak jego własny ojciec zabija tutaj 5 dzieci, wciska je właśnie do tych maskotek i nagle zmyśleni przyjaciele stają się prawdziwi, a dusza chłopca zaczyna krążyć wokół ofiar. W ten sposób Bite Victim nieświadomie wpadł w sam środek głównej fabuły Five Nights at Freddy's. Oto Shatter Victim. Oto co stało się z duszą chłopca po ugryzieniu. No i powiedzcie, co o tej teorii póki co sądzicie? Według mnie to dobre wyjaśnienia. Skoro ma zostać złożony, to jest w kawałkach. Nie może nawiązać więc żadnego konkretnego robota, bo wtedy byłby w jednym miejscu, a nie jest. Uważa wszystkie ofiary, no poza marionetką, wybacz Charlie, za jego przyjaciół.
nie jest świadomy niczego, porusza się tylko instynktownie, to wyjaśnienie nikogo nie omija. I piąta ofiara Williama i ugryziony chłopiec mają swoje wyraźne role i nikt nigdzie nie jest wciśnięty na siłę, a to od zawsze było problemem. Shutter Victim rządzi. Nic innego tak dobrze FNAF 4 nie wyjaśnia, dlatego się tej teorii trzymam. Chyba właśnie o to chodzi. Powiem wam teraz parę ciekawostek. To fajne rozkminy, ale nie powinny być używane w teoriach. Uważam, że FNAF jest w wielu miejscach spójny z Shutter Victim. Jest Garrett z filmu. Wszyscy czują jego obecność, choć nigdzie go nie ma. Ofiary go znają, kręcą się w jego wspomnieniach, mogą go oddać Mike'owi. Co jeżeli zaproponowali oddać kawałek jego duszy? To byłby Shutter Victim. Zobaczymy w następnych filmach. Mamy też Remnant, czyli mechaniczne rozrywanie duszy na kawałki w Sister Location i w czwartym schowku. Widzimy dusze rozbite na części i kogoś, kto składa je do kupy, powtarzając przy tym słowa prócz Fredbeara. Mamy Shutter Victim, mamy Shutter Elizabeth, mamy Shutter MCI nawet w książkach. Dodatkowo pierwsza i najstarsza FNAF 4 teoria podobna do Shutter Victim to przemyślenia gościa specjalnego odcinka Powitajcie Markiplera z 2015. Wyszukajcie sobie Markipler FNAF 4 Part 5, omincie minutę 9, wiem, że tam chcecie być, lećcie do 11. Poza The Bite of 87, Markiplier omawia skumulowane lęki chłopca, które przelały się na Fredbeara i mają ogromny wpływ na całą serię. To jest logika Shutter Victim. Kiedy my kłóciliśmy się o Rock, Goldena, teorię snu, to Markiplier zauważył Bite Victimową narrację. Pomylił się w paru miejscach, my teraz wiemy więcej, więc nie... Ja miałem... Markiplier ma całkowitą rację, rozwiązał cały FNAF 4 bezbłędnie. Dobra, żarty żartami. Nie mówię, że patrzcie, Markiplier się ze mną zgadza. Chodzi o to, że spojrzał na tą serię inaczej niż wszyscy i widać, że dało się do takich wniosków dojść na premierę. Widać coś takiego we FNAF 4. To koniec ciekawostek, wracam do teorii. Póki co wiemy, że duch chłopca gdzieś tam jest i ma jakiś tam wpływ na innych. Wyjaśniliśmy sobie I Will Put You Back Together, więc teraz wyjaśnijmy sobie 4 Games, One Story. 4 gry, jaka historia? Czy chodzi o ducha, który cierpi, który zapomniał, o którym wcześniej powiedziałem? Trochę tak. Przez lata zastanawialiśmy się, o czym jest FNAF. Jak FNAF 4 wyjaśnia, co Scott już wcześniej miał na myśli. Przez lata mówiliśmy, FNAF 4 wyjaśnia The Bite of 87. FNAF 4 wyjaśnia Golden Freddy'ego. FNAF 4 wyjaśnia zabójcę. Tak naprawdę FNAF 4 wyjaśnia FNAF 4. Gra opowiada nową historię, co wiemy, ponieważ opowiada nową historię. Gdyby to była gra marionetki, to zobaczylibyśmy dziecko zabite za drzwiami restauracji. Tak nie było. Gdyby to była gra Golden Freddy'ego, to byłoby to wielkie przyjęcie urodzinowe, z którego co chwila znikają dzieci. W filmie to widzieliśmy, ale te urodziny były zupełnie inne. Po raz pierwszy widzimy dziecko zabite przez animatronika, a więc to nowa ofiara. I tyle. Nie może być Goldenem, bo Golden już coś nawiedza. Nie jest Chiką, bo Chica jest już zaklepana. Nie jest Shadow Freddym, bo on już w poprzednich grach istniał, a Bite Victim nie. FNAF 4, tak jak każdy inny FNAF, opowiada swoją własną, zupełnie nową historię. Ale tym razem Scott zbudował fabułę na wszystkich grach do tej pory, a nie tylko FNAF 4. Żeby to zrozumieć, trzeba ugryźć trochę jedynki, trochę dwójki, trochę trójki. FNAF 4 to jest tak jakby fabularne DLC do poprzednich gier, które podaje nowe informacje i minimalnie zmienia znaczenie tej serii. Popatrzcie na to w taki sposób. FNAF 2 stworzyło marionetkę. Powstała szósta główna ofiara, która wcześniej nie istniała, ale FNAF 2 mówi nam: hej, patrzcie, marionetka była we FNAF 1, po prostu jej nie widzieliście. Teraz FNAF 4 robi dokładnie to samo. Powstała nowa postać, siódma główna ofiara, która jest wszędzie. Nagle cała seria jest obsmarowana klejem z Bite Victima, który łączy je ze sobą w trochę inną, większą historię. To moja osobista wariacja Shutter Victim, którą można by nazwać Glue Victim, bo to głupia i zabawna nazwa. Dziękuję tutaj użytkownikowi za jej wymyślenie. Ale chodzi o to, że Bite Victim jest nowym dodatkiem do tej serii, nowym nałożonym klejem, który spaja tą serię w sposób, który wcześniej nie istniał. Tak rozumiem, 4 gry, jedną historię. To nie jest coś, do czego FNAF zawsze zmierzał. To historia FNAF 4, która wpycha się w inne gry. Wątek 4 gier odnosi się do tej jednej gry, co może brzmieć dziwnie, ale chodzi o to, że najpierw musimy zrozumieć FNAF 4 i o czym ta gra jest, a dopiero potem musimy znaleźć Bite Victima w poprzednich grach, żeby poznać jego osobistą nową historię. Podobieństwa wewnątrz FNAF 4 w wielu miejscach łatwo znaleźć. The Happy's Day to jego urodziny. Dzisiaj prawie każdy łączy też koszmary z Mike'iem. FNAF 2 jako jedyne pozostaje zagadką, ale ugryzienie to już jest połączenie. Żeby ostatecznie złożyć FNAF 4, znajdź mi Bite Victima w poprzednich grach. Pokażę wam, jak to zrobić.
We FNAF 4 powinniśmy się patrzeć przede wszystkim na paralele, czyli narracyjne podobieństwa. Mogą one nie mieć logicznie sensu, to normalne. W Sister Location Mike ogląda serial telewizyjny, który wyjaśnia fabułę Sister Location. Gdyby na to spojrzeć dosłownie, to nie ma to sensu, ale to normalne w narracji. Autor łączy elementy swojej historii z symbolizmami. W jaki sposób FNAF 4 jest paralelą do FNAF 1? Przez Williama? Zbiry? Nie, poprzez koszmar. Gameplay FNAF 4 jest narracyjną paralelą gameplayu FNAF 1. Pamiętam, jak ludzie to zauważyli w 2015, ale nikt nie traktował tych teorii poważnie. Ja też nie. Byłem zbyt zajęty kłóceniem się o rok i o ugryzienie. Te teorie wykazywały, że sypialnia z FNAF 4 bardzo przypomina biuro z FNAF 1. Popatrzcie na całą konstrukcję gameplayu. Bonnie z lewej, Chica z prawej, Foxy w kryjówce i Freddy atakujący z zaskoczenia. Koszmar ma jumpscare Golden Freddy'ego. Te podobieństwa są bardzo umyślne, ale są symboliczne, bo nie mają innego wyjaśnienia. Oczywiście można mówić, że to tylko przypadek, ale ja wam pokażę podobieństwa do wszystkich 3 gier. Raz to może być przypadek, ale 3 razy to już znacznie trudniej. Narracyjnie koszmar płaczącego chłopca łączy się z walką, jaką Mike przechodzi we FNAF 1. Ale jest tutaj coś, co nie powinno się tutaj znaleźć, czyli słowa Fongaja. Koszmar to wspomnienia z życia Bite Victima, a ten phone call powstanie dopiero 10 lat po jego śmierci. Ale Shatter Victim to wszystko wyjaśnia. Duch chłopca wciąż wspomina swoje lęki, nawet w 93 roku. Fragmenty jego duszy krążą po pizzerii, dociera on do Mike'a podczas jego nocnej zmiany. Dusza chłopca nawiedza FNAF 1. Połączeniem między tymi grami jest przede wszystkim sam Mike. Nie będę tego roztrząsał, bo nie chcę przedłużać tego filmu, ale dzisiaj już wiemy, że Mike jest bratem chłopca z FNAF 4. Mike jest zbirem w masce Foxy'ego, który doprowadził do ugryzienia. Z dziennika przetrwania wiemy, że Mike widział koszmarnego Fredbeara. To wszystko to nowe informacje, które ta paralela próbuje nam przekazać. Scott chciał historii, która łączy sobie wszystkie FNAFy, więc z pierwszej gry wyciągnął Mike'a i stworzył z niego brata i zabójcę tej nowej postaci. Paralela mówi nam jeszcze więcej. Mike widział koszmarne animatroniki, a więc musiał doświadczyć wspomnień swojego brata. Kiedy pracował we Freddy's, spotkał się z duchem Bite Victima i na własne oczy zobaczył to, co jego brat przeżywa dzień w dzień. Czy śnisz? Cassidy pyta ducha. Mike odpowiada, ale nie za siebie, a za swojego brata. Tak, mój brat śni koszmary. Wiele osób o to pytało i już lecę z wyjaśnieniem. Protagonista gameplayu FNAF 4 to, teoretycznie obaj bracia. To koszmar Bite Victima, który obserwuje, którego doświadcza także Mike. To nie jest żadna zemsta. Duch nie atakuje Mike'a swoimi lękami. Duch po prostu nie kontroluje tego, jak jego wspomnienia rozlewają się na świat dookoła. Rozlały się także na Mike'a i tak też Mike zobaczył koszmary. Można się zastanawiać, czy nie wydarzyło się tutaj jeszcze więcej. Co jeśli jego myśli zlały się na pozostałe duchy, które podążają za tymi wspomnieniami i teraz mszczą się na Mike'u w jego imieniu. To możliwe, bardzo by to pasowało, ale póki co nic takiego nie twierdzę. Wezmę to pod uwagę na spokojnie innym razem może. Póki co, paralela z FNAF 1 mówi nam o Mike'u, który jest punktem wspólnym między dwoma historiami. Mówi nam o stanie duszy Bite Victima i dobrze łączy się z założeniami Shatter Victim. Uważam, że o tym mówi gameplay gry. Na to czekaliście. Jak myślicie, czemu Scott tak mocno wciskał 87 w teasery FNAF 4, skoro nie ma to z grą żadnego związku? Możecie już się domyślać odpowiedzi. Tak samo jak wcześniej, ugryzienie Fredbeara to narracyjna paralela, a Bite Victim ma związek z wydarzeniami FNAF 2. Mamy tutaj znowu wydarzenie o bardzo podobnej konstrukcji. Paralelą do FNAF 2 jest ugryzienie Fredbeara, racja, ale nie tylko. Ja łączę wszystkie minigierki z całym tygodniem pracy we FNAF 2, bo pomyślcie. Obie te historie to odliczenie do przyjęcia urodzinowego, które odbędzie się dnia 6. Podczas obu tych urodzin animatronik gryzie człowieka, ale przed urodzinami ofiara ugryzienia przeżywa horror i każdego dnia jest atakowana przez maskotki. Oczywiście, tylko jeżeli Jeremy jest tą ofiarą, a można się o to kłócić. Tak czy tak, podobieństwa są wyraźne. Gameplay FNAF 4 reprezentuje 1, a minigierki reprezentują 2. Jak już powiedziałem, dusza płaczącego chłopca pamięta jedynie najokropniejsze wydarzenie swojego życia i przeżywa je w kółko. Ale nie chodziło mi tutaj tylko o koszmar. Minigierki przedstawiają potężną traumę, a także najgorsze ze wszystkich wspomnień – ugryzienie. Minigierki też są częścią jego rozbitej duszy. Przeżywa on koszmary nocne i koszmary dzienne. We FNAF 2 łączy się z wydarzeniami z ugryzienia, a mówi to następna anomalia. Co pojawia się tutaj, co nie powinno istnieć w tych wspomnieniach? To i animatroniki.
Figurki na podstawie tych postaci nie istniały w 1983. To powinno być oczywiste, to jest tworzone w 1987, ale nagle pojawiły się te figurki, które trzeba było wyjaśnić. Scott jeszcze dał nam podpowiedź, że mamy się na nie spojrzeć. Doszliśmy więc do wniosku, że w 1983 powstały figurki akcji, które Fazbear Entertainment użył jako modele ich nowych robotów. Toy animatroniki nazywają się toje, czyli zabawki, bo stworzono je na bazie zabawek. Dziwne wyjaśnienie, ale przez lata brzmiało bardzo logicznie. Albo to, albo teoria snu. Ale teraz się z tym nie zgadzam. Uważam, że to anomalia. Tak samo jak koszmar ma phone call, którego nie powinno tam być, figurki też są czymś, co zmienia wspomnienia chłopca. Figurki łączą jego duszę z grom dookoła, który jest paralela. Bite Victim nawiedza FNAF 2 i wpływa na te wydarzenia. Figurki są anomalią, a więc dziewczynka od figurek też. Wszystkie 5 dzieci z podwórka to ofiary zabite w 1987 Dead Children Incident, czyli Save Them. Dzieciak z balonem to, Balon Boy, dziewczynka z zabawkami, z kucykami, dziecko z pluszakiem, śmiejący się chłopak to duchy, które nawiedzają wspomnienia Bite Victima. Chłopiec przez 40 lat wspomina dni przed urodzinami, ale wtedy na podwórku nie było nikogo. Nikt nie obiecał przyjść na jego urodziny i nikt nie przyszedł. Były tam tylko zbiry. Dzieci z podwórka to anomalia. Jego wspomnienia mieszają się z tym, co wydarzyło się podczas FNAF 2. Zlały się na skołowane dusze, które zaczęły wierzyć, że są przyjaciółmi chłopca i czekają na jego urodziny. Prawdziwe urodziny za kilka dni łączą się ze wspomnieniami i duchy nie rozróżniają prawdy od fikcji. Szukają w tym wszystkim szczęścia, które może je uwolnić, lekceważą płacz chłopca, nic nie robią, nie rozumieją, szukają tego, co daje im spokój, ale tutaj nic nie ma, jest tylko ugryzienie. Wspomnienia Bite Victima nikogo nie uwolnią. Ale to dusze dopiero co zabitych dzieci. Ich dziecięca radość dotyka wspomnień płaczącego chłopca, ale w tle dzieje się zupełnie inna historia ich wściekłości i cierpienia. Ktoś ich zabił. Są tutaj też inne duchy. Oni wszyscy szukają zemsty, na którą płaczący chłopiec nie ma większego wpływu. To historia FNAF 2 i dobrze wiemy, czemu duchy są wściekłe. Przyglądają się dorosłym, szukają w systemie wygrywania twarzy, próbują zaatakować stróża nocnego. To wszystko zmierza do dnia urodzin. Czy Bite Victim wpływa na te wydarzenia? Tak, ale nieznacznie. Ofiary mają własne powody, żeby być wściekłe, to jest ich osobista zemsta na purpurowym, ale te duchy zobaczyły ugryzienie z 1983 roku, które stało się dla nich inspiracją. Co zrobią, jak już złapią zabójcę? Wcisną go do robota, złapią i rozrą go na szczępy, obiją go aż do śmierci. Zamiast tego duchy przyjęły sugestie Bite Victima. Powtórzyły to, co zobaczyły w jego wspomnieniach. Dlatego miało miejsce The Bite of 87. Gdyby nie Bite Victim, pracownik wciąż zostałby zaatakowany, ale w inny sposób. Rozerwanie na strzępy byłoby najprostsze dla nierealistycznie silnych maszyn. Według mnie nie wcisnęłyby go do stroju, bo jest dużo świadków, trzeba działać szybko. Ale ostatecznie pracownik został ugryziony. W ten sposób FNAF 4 wpływa na FNAF 2. Nadaje nowy kontekst ugryzieniu, ale prawie w ogóle nic nie zmienia. Bite Victim nie wpływa na motywację ofiar czy wydarzenia przez tydzień pracy Jeremiego. To wciąż chodzi po prostu o poszukiwanie zabójcy, ale teraz z jedną dodatkową sugestią. Ale FNAF 2 też wpływa na FNAF 4, to jest relacja obustronna. Bite Victim powiedział coś ofiarom, a ofiary powiedziały coś mu. Ich dusze połączyły się z przyjaciółmi Bite Victima. Nikt go nie lubił, więc przyjaźnił się z pluszakami, ale teraz w to miejsce weszły duchy. Zignorujcie to, że oni wszyscy są martwi, żyją w iluzji, zabijają poprzez wielkie maszyny kierowane wściekłością, nie myślą trzeźwo. Tak zaczyna się każda wspaniała przyjaźń. Ale uważam, że o tym mówią słowa ostatniej minigierki. Wciąż jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Czy w to wierzysz? Ta minigierka też jest anomalią. Czy znacie teorię o tym, że w ostatniej minigierce mówi ktoś inny, kto nie jest pluszakiem Fredbearem? Każda postać ma swój indywidualny kolor dialogu. Bite Victim ma biały, jego brat ma szary. Balon Kid ma różowy, plusz Fredbear ma żółty. Dziewczynka z kuckami też żółty, ale trochę inny odcień. No i pod koniec widzimy kolor tej dziewczynki, co mogłoby być pomyłką, biorę to pod uwagę, ale dużo świadczy za tym, że nie i ta teoria potrafi to wyjaśnić. Toy animatroniki mówią do Bite Victima. Te wszystkie zmieszane wspomnienia sprawiły, że uważają go za ich przyjaciela i chcą mu pomóc. Ale zaczynają znikać, to koniec FNAF 2. Po ugryzieniu lokacja zostanie zamknięta, roboty zniszczone, pluszaki znikają jeden za drugim. W tym tygodniu spotkali się ze sobą i wtrącili się we wspomnienia chłopca, ale w następnym wszystko wróci do normalności, a na podwórku nie będzie już dzieci nigdy więcej.
Głos w ostatniej minigerce to nie jest marionetka, to nie jest Golden Freddy, to nie jest też William, pomimo tego, że Fredbear to jego narzędzie. To nie są ostatnie słowa, które chłopiec usłyszał przed śmiercią. Usłyszał przeprosiny swojego brata i wtedy zmarł. Ale teraz przeżywa te wspomnienia na nowo. W listopadzie 1987 roku są przy nim jego przyjaciele. Mówi do niego dziewczynka z kucykami, choć zaraz zniknie. Może ona jest liderem tej piątki, może jest bardziej świadoma niż inne, a może po prostu siedzi głębiej we wspomnieniach chłopca. Nieważne. To ona obiecuje złożyć go do kupy. To toy animatroniki obiecują naprawić Bite Victima, a to niesamowicie ważna informacja, bo łączy to z The Happy's Day. To jest to, czego wielu teoretykom bardzo brakuje. To nie jest już FNAF 2 połączone z FNAF 4, to połączenie między FNAF 2 a FNAF 3 poprzez Bite Victima. To naprawdę są 4 gry, jedna historia. Mam jeszcze jeden pomysł. Posłuchajcie, nie traktujcie tego jakoś bardzo poważnie, to lekka sugestia, ale uważam, że The Bite of 87 dokona dziewczynka z kucykami. To ona kontaktuje się z chłopcem, to ona ma najsilniejszą więź z jego wspomnieniami, więc to ona odtwarza to wydarzenie. Tak czy tak, nie wiem kogo ona nawiedza. Niektórzy łączą ją z Toy Bonnie przez oczy. Na pewno nie jest Balloon Boyem. Tymczasem ja od lat uważam, że ugryzła Toyczyka i ja tak bym rozłożył piątkę tych dzieci. To tylko luźna sugestia, więc niech nie rozwali wam resztę odcinka. Może tak, może nie. Podsumowując, Bite Victim ma wpływ na toy animatroniki. Jego urodziny symbolicznie łączą się z wydarzeniami FNAF 2. Nie robi za dużo. Jego emocje nie są powodem wściekłości ofiar, ale to on dał im pomysł, żeby ugryźć. Jednocześnie toy animatroniki mają wpływ na Bite Victima. Duchy wtargnęły w jego wspomnienia, zaprzyjaźnili się w dziwny, skrzywiony sposób, zastąpili jego zmyślonych przyjaciół, a następnie obiecały złożyć go do kupy. Toy animatroniki pomogą stworzyć The Happy's Day. To następny argument za tym, że wszystkie dusze zostaną w tym wydarzeniu uwolnione, nawet jeśli FNAF 3 skupia się tylko na głównej szóstce. No i paralela między FNAF 4 a FNAF 2 dowodzi tym bardziej, że jest w tym logika. To nie jest przypadek, że koszmar przypomina FNAF 1, bo minigry przypominają FNAF 2. Ciągle pojawiają się jakieś anomalie we wspomnieniach chłopca, więc według mnie to zbyt dużo przypadków, żeby stwierdzić, że nie o to tutaj chodzi. Tym są 4 gry, jedna historia. No i w ten sposób dotarliśmy do FNAF 3, jak w tą grę się Bite Victim wpycha. Chyba nie muszę tutaj długich wyjaśnień robić. Każdy z was bez problemu odpowie. Najważniejsze wydarzenie serii The Happy's Day, szczęśliwe przyjęcie urodzinowe, dzięki któremu wszystkie ofiary osiągną wolność, to paralela przyjęcia urodzinowego z FNAF 4. Historia zabitych dzieci, ale też historia ugryzionego chłopca to dwa różne od siebie wątki, które stykają się ze sobą w tym miejscu. Na koniec całej historii. Nie będę tutaj mówił o FFPS, o tym jak to zakończenie jest zmienione. W historii 4 gier to tutaj jest The End. The Happy's Day jest bardzo symboliczne. Jest przedstawione poprzez gry, maszyny do gier, z których można się wyłamać, znaleźć ukryte w kodzie duchy ofiar, do których musimy dotrzeć i którym mamy oddać radość. Właśnie to reprezentuje przyjęcie urodzinowe. Duchy cierpią, duchy myślą, że zemsta może dać im ukojenie, ale morderca zginął i nic nie zmieniło. Żeby odejść, duchy muszą zyskać spokój i to właśnie jest przygotowywane podczas FNAF 3. Tym razem paralela odnosi się do ofiar. Bite Victim zginął na swoim własnym przyjęciu urodzinowym, ale główna piątka najwyraźniej zginęła na przyjęciu urodzinowym Golden Freddy'ego. Między tymi dwoma wydarzeniami jest bardzo dużo różnic. 4 zbirów, 1 zabójca. 4 wrogów, 4 przyjaciół, ale ostatecznie wszystko zmierza do tego samego, bo zachodzi tutaj narracyjna paralela. The Happy's Day uwalnia duszę wszystkich ofiar, w tym płaczącego chłopca. Nie wiem, czy to można nazwać anomalią, w taki sam sposób jak wcześniej tego terminu używałem, ale Golden Freddy to nie jest Bite Victim. Wiemy to dlatego, że duch w masce Bonniego to nie jest zbir w masce Bonniego. The Happy's Day zostało przygotowane dla małych dzieci zabitych przez Williama, co nie ma żadnego związku z Fredbearem, poza paralelą. Z punktu widzenia głównych ofiar, to są urodziny Golden Freddy'ego, na których wszyscy byli przyjaciółmi, ale z punktu widzenia płaczącego chłopca, to wydarzenie przedstawia piątkę aktorów, którzy odtwarzają jego najsmutniejszy dzień i zmieniają go w najszczęśliwszy. Zbiry nie atakują go, a zamiast tego dają mu prezent, ciasto, prawdziwe urodziny. Bite Victim też może odejść razem ze wszystkimi innymi. The Happy's Day nie zostało stworzone dla Bite Victima. Nie otrzymuje ciasta, tylko Golden Freddy. The Happy's Day nie zostało też stworzone przez Bite Victima. Żeby to było możliwe, to chłopiec musiałby oddać z siebie pozytywne emocje, które mogłyby innym ofiarom. Ale to niemożliwe, bo nie ma w sobie nic pozytywnego, a rozbity nie jest nawet na tyle świadomy, żeby coś zmienić. The Happy's Day zostało stworzone przez inne osoby poprzez Bite Victima.
Uważam, że to animatroniki, może ktoś więcej, złożyli Bite Victima do kupy i zmienili jego wspomnienie. Stworzyli z niego scenę, na której główne ofiary spędziły przyjęcie urodzinowe, które uwolniło wszystkich. Bite Victim nie znajduje się wewnątrz The Happy's Day, a The Happy's Day znajduje się wewnątrz niego i jest stworzone z jego wspomnień. Wtedy na miejsce wchodzi marionetka, kładzie na stole ciasto dla Golden Freddy'ego. To koniec. Uwolnienie dla ofiar i koniec dla całej serii FNAF. Gdyby nie Bite Victim, gdyby FNAF 4 nie powstało, to ofiary musiałyby znaleźć inny sposób, który nie obejmowałby części Bite Victima, ale wciąż zrobiłby dokładnie to samo. Tworzyliby przyjęcie urodzinowe. Kiedy Scott dodał do tego wszystkiego Bite Victima, to nie zmienił nagle tych wydarzeń. Paralele i narracje pozwoliły połączyć całą tę serię. Wszystkie te wydarzenia w nowy sposób, żeby ta seria była ze sobą mocniej ściśnięta, żeby to naprawdę były 4 gry, jedna historia, a nie 3 różne historie, które tam lekko tworzą coś większego. To był cel, który stał za FNAF 4 i za 7. główną ofiarą FNAF, płaczącym chłopcem z 4. Zrobiliśmy całe kółko, wróciliśmy do FNAF 4. Jak się czujecie z tą teorią teraz, jak już wyjaśnię mniej więcej wszystko? Ja powiem wam szczerze, jeśli ta teoria po miesiącu czy po roku źle się zestarzeje, to ja nie wiem co ja zrobię, bo to jest tak mocne, tak solidne, ostateczne wyjaśnienie, że nie wierzę, żeby tu nie o to chodziło. Ja nie będę clickbaitował YouTube słowami i rozwiązałem FNAF 4, ale naprawdę osobiście uważam, że właśnie to się stało. O ile nie byłem bardzo głupi gdzieś w 2015, to jest pierwszy raz od premiery, kiedy rzeczywiście tak myślę. Przemyślenia po teorii, widzę teraz, że teoria snu była dosyć dobra. Myliła się bardzo poważnie, bo ludzie wymyślili, że wszystko było snem, ale wzięła pod uwagę wszystkie dobre rzeczy. Połączenia były bardzo fajne, ale trzeba było od tego wyjść i powiedzieć, czemu to wszystko jest prawdziwe. Nazwać rzeczy paralelą, nazwać rzeczy anomalią. Ja od dłuższego czasu nazywam Shatter Victim jako odwrócone Dream Theory, bo opiera się na bardzo podobnej argumentacji, ale idzie dalej i nie próbuje usunąć czy nadpisać niczego. Bite Victim ma wpływ na wydarzenia pozostałych gier, ale mimo to one wciąż wszystkie są prawdziwe. To nie są sny Bite Victima. To miejsca, które Bite Victim nawiedził, to teoria snu bez teorii snu. Wrapped in Burrito, wujek kreweta, zrobił dla mnie całego tego arta, który przedstawia płaczącego chłopca i to jak wpływa na całą serię FNAF. Naprawdę niesamowita robota. Mam nadzieję, że podobało wam się, jak składaliśmy jego kawałki. Z jego przeżyć wynika koszmar, potwory, znęcanie FNAF 1, ale też FNAF 2, to animatroniki i ich dusze. I to wszystko zmierza do ostatecznego zakończenia we FNAF 3, gdzie każda dusza z osobna może osiągnąć pokój. Główna piątka została przyjemną urodziny, marionetka ochroniła dzieci, pozostałe duchy wzięły udział w pomocy innym. Bite Victim zobaczył to, czego przez całe życie mu brakowało. The Happy's Day to ostatni element układanki, którą jest ten chłopiec. Dlatego Shatter Victim, Glue Victim, jak wolicie, teoria zupełnie nowej ofiary, która wypchnęła się w poprzedniej gry. Nadała rzeczom nowe znaczenie w dosyć nieinwazyjny sposób. Połączyła wątki tak, jak wcześniej nie były. FNAF 4 opowiada, jak ten chłopiec rozpadł się, jak został złożony do kupy, jak wpłynął na inne wydarzenia i jak inne wydarzenia wpłynęły na niego. Scott trollował nas, kiedy wrzucił liczbę 81 w teasery FNAF 4, ale to nie był red herring. To nie było kłamstwo, które nie miało w grze żadnego znaczenia. 1987 jak najbardziej ma znaczenie w tej historii, bo to właśnie tam i wtedy chłopiec spotkał ofiary Save Them. I to tutaj pokazał im, co powinny zrobić z zabójcą, choć zupełnie nieświadomie. We FNAF 1 chłopiec spotkał się ze swoim bratem. Uważam, że Scott od zawsze chciał, żeby Mike był rodziną dla jednej z ofiar, ale zawsze był to luźny, drobny wątek bez większego wyjaśnienia. Tutaj podał to wyjaśnienie. No i FNAF 4 przedstawia przyjęcie urodzinowe, którym kończy się FNAF 3. 4 gry, jedna historia. FNAF 4 to jest w pewnym sensie origin story, początek wszystkiego. Jest to też po prostu 4. nowa historia dla 4. nowej gry. Co jest w pudełku? Jakie części powinny zostać zapomniane póki co? Będę z wami szczery, że w głowie mam tylko ogólniki, więc jeżeli chcecie dopełnić tę teorię, to zapraszam śmiało. Jak powiedział pierwszy odcinek, FNAF 4 opowiada tylko i wyłącznie historię początkującego chłopca. Pudełko nie opowiada nam o Williamie, nie opowiada nam o Mike'u, o zbirach, o poczuciu winy, o głównych ofiarach, ani o marionetce. Opowiada o Bite Victimie. Mogłyby tutaj być jego rozbite części, w końcu Scott dosłownie tak sparafrazował to pudełko. Jak powiedział drugi odcinek, trauma chłopca wynika z eksperymentów Williama, no i cały czas uważam, że wygląd pudełka symbolicznie właśnie to reprezentuje. Okropny sekret ukryty za 2 złotymi zatrzaskowymi animatronikami. Eksperymenty. Pudełko opowiada o tym, co rozbiło duszę Bite Victima na kawałki, a więc mówi o jego rozbitych częściach. Wygląd opowiada o tym, co doprowadziło do tego, co znajduje się w pudełku. No i teraz w 3. odcinku wam mówię, że pudełko miało zostać otworzone.
pudełko zostało otworzone we FNAF World, w grze, która pokazuje nam przedmioty, które są niezbędne do przygotowania The Happy's Day. Ponownie złożone części, dusza Bite Victima. Uważam, że właśnie o to chodzi. Przedmioty związane z The Happy's Day i nic więcej. To chciał Scott pokazać we FNAF 4, ale pokazał we FNAF World. Te przedmioty mogą mieć w sobie dosłownie fragmenty duszy Bite Victima. Znaczy jeden z tych przedmiotów to liczba. Chyba że ściana jest nawiedzona. Ale uważam, że takie jest wyjaśnienie. To są części. To jest sposób na stworzenie The Happy's Day. Póki co te części powinny być zapomniane. Gdybyśmy dzisiaj otworzyli pudełko, to nic z tego by nie było, bo jego części nie są w dobrym miejscu i nic nie możemy zrobić. Ale pewnego dnia we FNAF 3, kiedy gwiazdy dobrze się złożą, pudełko zostanie otworzone. Tak to rozumiem. Dziękuję wam za oglądanie tej teorii. FNAF 4 już zaraz, za 2 tygodnie będzie z nami od 9 lat. Mógłbym ten film opóźnić, żeby tego dnia go wypuścić, ale to byłoby trochę chamskie. Niewiele by zmieniło. Co dalej? Jest kilka kontrowersyjnych teorii, które wychodzą z tej interpretacji i tutaj ich nie pokażę, bo jeśli one źle się zestarzeją, to przynajmniej zestarzeją się poza tym odcinkiem tutaj. Nie chcę, żeby on został przez nie zepsuty. Chcę porozmawiać o Mike'u, o innych stróżach, o Cassidy, o Golden Freddym. Dużo mam nowych pomysłów. Opowiem wam niedługo o tym, że w końcu zrozumiałem, co się dzieje we FNAF 2, ale to nie będą aż takie niesamowite twisty jak ten filmik tutaj. Także nie martwcie się, nawet jeżeli Scott potwierdzi tę teorię, to nie jest koniec FNAF. Wciąż nowe gry wychodzą, wciąż trzeba zrozumieć przyszłość tej serii. Na spokojnie mam materiału daleko na przyszłość. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia już wkrótce w następnych teoriach.